Jest tutaj spalony, krater w obudowie, tu coś rdzewieje, tam coś rdzewieje, także stan tego kulona jest średni. Tu jest ruda, tu jest wypalony rezystor, tu jest wypalony rezystor, czyli nasze 400 V poszło na stronę sterowania, czyli to napięcie nam się cofnęło w stronę tego układu, więc on może być spalony. Widzicie to takie wąsy, jak pioruny? Tu był tranzystor nasz spalony, tu jest dioda, to było całe wypełnione węglem, czyli tu urosło z brudu i z węgla zwarcie między drenem a source'em. Calibrated fuse wire, coś jeszcze tu wygląda, że może być zwarte. Nie wiem, choć się domyślam. I tu powinien być kondensator klasy typu Y. Jeśli on dostanie zwarcia, no to może nam się pojawić potencjał sieciowy na stronie wtórnej, czyli na zaciskach na naszego panelu, na naszym panelu przednim, więc to jest dosyć niebezpieczne. Widzicie, ta sama blaszka chodząca to jest mało. Klej najlepiej trzyma, jak kleju nie ma. Na wysokości tego tranzystora, żeby zapewnić mu lepsze chłodzenia. Modyfikacja ostateczna. Patrzcie, jak pięknie, przepięknie. Cześć, witajcie. Dzisiaj w naprawie kulon. I to kulon nie byle jaki, bo kulon Widza, kulon 912. Już go rozebrałem, bo tam wcześniej przy nim siedziałem, nawet wydrukowałem sobie schemat, coś tam rozkminiłem. Nawet tu załatwiłem części w postaci bezpiecznika, gdyż bezpiecznik, jak widać, jest tutaj spalony, krater w obudowie wypalony, kulon dużo używany, no i jak widać przyjarany. Wiecie co, włączę mikroskop i pod mikroskopem sobie dokładnie mówimy, co, jak i dlaczego tutaj najprawdopodobniej się stało. Pokażę Wam pomiary. Tutaj też już nawet wylutowałem zwarty tranzystor. Tranzystor o oznaczeniach N10K60, PN10NK60Z, czyli 10 A 600 V. Może coś dobierzemy, o ile mam, jak nie mam, to zamówimy. No i kulon w ogóle cały jest brudny, naciągnął tutaj, widzicie, brudu, wilgoci. Tu coś rdzewieje, tam coś rdzewieje, także stan tego kulona jest średni i to jest właśnie minus urządzeń warsztatowych, które posiadają wentylator. Jeśli macie cokolwiek z wentylatorem, no to niestety wszystkie opary przyciąga do obudowy albo przepuszcza, wiecie. No jest przepływ powietrza. Jak jest przepływ powietrza, to jest wilgoć. Jak ładujecie akumulatory, to jest kwas, także to wszystko bulgocze, on to wciąga tu siarkę, to wszystko koroduje, rdzewieje. Nie jest fajnie, także fajnie by to było potem zabezpieczyć po naprawie, uwodoodpornić, że tak powiem. Sama przetwornica jest dosyć paskudnie zaprojektowana, paskudnie wykonana, no ale to jest kulon. W kulonie liczy się właśnie algorytm, no i to, co potrafi kulon, no to niestety chyba żadne inne urządzenie na rynku tego nie potrafi, nawet Victrony nie mają funkcji, żeby rozładować akumulator. Kulon potrafi tam chyba 3 amperami rozładowywać akumulator. Nie wiem, nie używałem nigdy praktycznie, no ale co, naprawimy, poprawimy i spróbujemy zrobić tak, żeby było lepiej na przyszłość. Dobra, włączam mikroskop i widzimy się za chwilę. Partnerem kanału jest PCBWay. Jeśli interesuje Was druk 3D, ja na przykład wykonywałem obudowę do Ridena, tutaj mam takie możliwości druku 3D, czy to świecącego w ciemności, przejrzystego, czy białego z kości słoniowej, podstawki, nagroty, płytki PCB, tutaj mam akurat linijki inżynierskie, które też możecie zgarnąć oraz takie poradniki inżynierskie, jeśli chodzi o footprint elementów elektronicznych. Sprawdźcie ofertę PCBWay, a dodatkowo do końca miesiąca obchodzą 10. urodziny, także też zobaczcie wszystkie aktywności u nich na stronie internetowej. Bardzo dziękuję PCBWay za wspieranie kanału, Wam dziękuję za oglądanie. Jeśli chcecie zgarnąć taką linijkę, zobaczcie wszystkie szczegóły w opisie pod tym filmem. A teraz wracamy do tematu odcinka. Ok, co tutaj widać? Co widać pod mikroskopem? Czekajcie, rozplączę sobie sondy, będę pokazywał jedną sondą. Kulon 912 main V4.3. Schemat mamy od main V4.2, czyli mogą być różnice, mogą być przekłamania, mogą być problemy. Tutaj jeszcze taki anegdotka, jeśli ktoś z Was by rozłączył kulona, to tutaj jest po wtyczce obrys, widzicie? Tutaj jest takie coś na ten. I jak mamy panel przedni, to te właśnie wycięcie ma iść w tą stronę, bo ludzie potrafią podłączyć na odwrót i spalić płytkę, niestety. Więc jakbyście rozłączyli, prawidłowo jest tak, żeby ten cypel był w obrysie, czyli w taki sposób. Ale mniejsza o anegdotkę. Przy takich spaleniach zawsze warto się posiłkować. Budzik mi się włączył. Mówiłem, że przy takich spaleniach warto się zawsze posiłkować, jakby wiecie, śladami na obudowy, wypaleniach. Jak to było zamocowane, no to akurat tutaj będzie widać, gdzie to się coś spaliło.
jaka była moja metoda na znalezienie usterki. Zaczynam jak zwykle od początku, czyli od 230. Gdzie to jest? Gdzie to jest? Gdzie to jest? Tu. Faza neutral. To tam przechodzi przez jakieś te. Fuse, bezpiecznik zrobiony z 2 drucików. Przepalony, gołym okiem widać, czyli było potężne zwarcie na stronie AC. Filtr trzeba sprawdzić, czy on przewodzi. Dławik sprzężony, nie wiem jak to mówicie. Induktor, ludzie mówią, jeden tor przewodzi. Drugi tor też przewodzi. I ten tor też pokazywałem, że przewodzi, czyli dławiczek nam przeżył. Później mamy mostek prostowniczy, mamy zaznaczony plus, czyli na naszym plusie dajemy odwrotnego koloru sondę, czyli czarną i lecimy po kolei. Pół volta i tutaj mamy pół volta, jest ok. I teraz lecimy tą sondą pół volta, jest ok. Czyli nasz mostek prostowniczy raczej jest ok. Można też po prostu mierzyć na kondensatorze, na tym dużym kondensatorze 400V. Pasek, czyli masa, na masę idzie czerwona sonda, bo mierzymy wstecz, w drugą stronę. Czyli mamy zwarcie na naszej linii 400V, nie mamy. I te same wyprowadzenia, jak widzicie, to jak mierzymy na mostku w drugą stronę, to tak jakbyśmy mierzyli na naszym kondensatorze. Logika jest prosta, czyli wiemy, że po podłączeniu jakby 230, tu raczej będzie 400V. No ale tu był tranzystor i zobaczcie, gruba ścieżka, gruba, cienka, czyli mamy GDS, no i pomiędzy GDS, jak był nasz tranzystor, to jest on zwarty, już wam pokazuję. Pierwsza nóżka to jest gate, czyli tam daje czerwoną sondę, do drenu mamy zwarcie, source mamy zwarcie i DS mamy też zwarcie, czyli on jest totalnie zwarty, czyli nasze 400V poszło na stronę sterowania. I to też tutaj będzie pięknie widać po naszych uszkodzeniach. Zobaczcie, jak tu było tam, załóżmy te nasze 350-400V, zależy, no do 400 max, zależy ile mamy w sieci. To wtedy jak mamy zwarcie na tym MOSFETie, no to tak jakbyśmy mieli połączone. Widzicie, tutaj teraz poszło nam pełne napięcie do naszego toru sterowania, czyli zobaczcie, tu jest układ 3845B, tu jest nóżka, z niego wychodzi i przez ten rezystor steruje naszym gate'em, czyli to napięcie nam się cofnęło w stronę tego układu, więc on może być spalony, mógł tego nie przeżyć. Dodatkowo ten rezystor tu też jest upalony, czyli dość duży prąd jeszcze popłynął przez tą diodę w tą stronę. Nie, muszę rozkminić, gdzie jest plus, gdzie jest minus, no mniejsza. Wszystko, co jest w tym torze, zostało upalone i to przez tą diodę też pewnie popłynął dość duży prąd. Ona chyba z tego, co pamiętam, była sprawna. Zmierzymy sobie ją zaporowo. Tak, widzicie, tu jest kreseczka, czyli w odwrotnym kierunku ją mierzę. Nie ma. Tak, jest git. No ale ta dioda też była przeciążona, więc wiadomo, można by ją potem sprawdzić. 103 to jest 10 kg. Zmierzymy sobie, czy on też się jakoś tam upalił. Mógł przetrwać. 10 kg jest. Tu jest wypalony rezystor, tu jest wypalony rezystor R8, R13. No i właśnie tego się bałem, że ich nie odczytam. Ale na szczęście przychodzi nasz schemat i na schemacie nasze elementy. Jest nasz NTCEC 10D15. On nam ogranicza prąd ładowania tego kondensatora przy podłączeniu 220 czyli 200-300V w naszym kraju. 5 A bezpiecznik, czyli te 2 druciki, co tam były, to był ten. Ja już skombinowałem 5 A taki bezpiecznik Little Fuse, oryginalny z jakiegoś tam odkurzacza. Tu kiedyś miałem odkurzacz Boscha, który niestety trafił do kosza, bo się popalił. I dzisiaj wylutowałem ze złomu, tutaj gdzieś był bezpiecznik. O, tu był bezpieczniczek, także tak to wygląda. No, ale nie o odkurzaczu, bo bezpiecznik jest pozyskany. Co tu jeszcze jest? Jest nasz właśnie podwójny dławik sprzężony, widzicie? Po prostu prąd płynący w tą stronę, jak będzie udarowo chciał ładować kondensator również C2, też ma to go spowolnić ten nasz prąd i wszystkie zakłócenia wzajemnie się gaszą. Mamy mostek prostowniczy i ten kondensator duży, 400 coś tam voltowy.
C8 to jakiś ceramiczny gaszący wysokie częstotliwości. I do czego tutaj dochodziliśmy? Dochodziliśmy do naszego tranzystora, który jest właśnie sterowany z R8 i R13. I R8 to jest 5,1 ohma i to jest nasze sterowanie gate'em, a ta dioda z tym rezystorem 1 ohm to jest taki właśnie gasik wysokich częstotliwości, zakłóceń, takich innych rzeczy, że jak po prostu tutaj wystąpią zakłócenia i wysokie częstotliwości, to one mają tą diodą sobie jakby popłynąć i się zgasić po prostu. No gasik. Gasik ma gasić nam transienty, czyli takie oscylacje związane z przełączaniem tranzystorów. 10 kilo nasz wyładowuje gate, czyli bramkę jak naładujemy już, to potem trzeba ją wyładować, tym 10 kilo do masy praktycznie poprzez nasze boczniki. I ten właśnie nasz bocznik jest upalony. To są 4 rezystory 1-ohmowe. Już Wam je pokazuję. To jest tutaj, już łapiemy fokus. I to są te oto przyjarane te 4 rezystory R22, 46, 5. Widać 1R00, 1R00 i te się upaliły również. I nawet może jakby tutaj się dobrze przypatrzyć, to tutaj będzie 5R1, a tu będzie 1R0. Czyli nam te wartości ze schematu się zgadzają. Czyli właśnie dzięki Piotrkowi Pięciakowi z grupy Mr. Akumulator, forum pasjonatów prostowników, mamy schemat. No i dzięki temu schematowi i dzięki chłopakom naprawimy to. Także te rezystory będę musiał wymienić. Ta dioda może na razie zostać i jeszcze takie właśnie 1-ohmowe 4 rezystory wypadałoby kupić, albo nawet do jakieś THT, może nawet jakieś zrobimy, jak znajdę. Zobaczymy, czy mam jednomówki jakieś. I teraz tak, 3845, czy to odpalać na nim? Kurczę, powiem Wam, nie wiem. Jeszcze opto. Opto trzeba było sprawdzić, wypadałoby sprawdzić, czy działają. Multimetrem opto, już pokazywałem, jak się szybko sprawdza. Po stronie naszej wtórnej 1 V, drugi opto 1 V, elegancko, czyli dioda wewnątrz tego opto świeci. Zaporowo jest tak powyżej 1 V, tutaj 1,2, 1,5 jest git. I teraz po prostu jak mierzyliśmy na naszą diodę, że przy tej oto kropce czerwona sonda, przenosimy się na drugą stronę i mierzymy nasze tranzystory. Jest 1,7 dobrze, a w drugą stronę jak zamienimy te sondy, ma być około 0,7 spadku. Czekajcie. 1,7. 1,7. Powinno być w drugą stronę 0,7 spadku. Także tu też by wypadało odlutować i sprawdzić. O, patrzcie, tutaj jest 0,7. Tutaj jest 0,65. Powiem Wam w takim razie turbo pytanie. No, te opto też sobie sprawdzimy. Opto sprawdzimy. Gdzieś nawet robiłem taki tester do transoptorów, taką samoróbkę. Dajcie mi chwilę, to ją znajdę. Dzisiaj ją widziałem, bo ją przekładałem. Dobra, mam coś takiego, opto tester. 5 V zasilanie, przycisk. Jak naciskam przycisk, to płynie prąd na naszą diodę i z wyjścia nam po prostu ta dioda się świeci. I tu mam 4 takie igły dorobione, które po prostu jak dociskamy do układu, to dociskamy do układu. Zaraz Wam to pokażę pod mikroskopem w działaniu, jak to wygląda. No dobra. Zasilamy nasz tester. Jest czerwona dioda. Jak naciskam, to się na razie nic nie dzieje. I przykładam w taki sposób, że czerwony pin idzie na nasz transoptorek. I naciskając, nie wiem, czy to będziecie widzieć, tak to zrobimy. Żebyście widzieli wszystkie diody. Widzicie? Jak naciskam, górna dioda się świeci i dolna dioda, czyli dolna dioda mówi, że prąd płynie przez diodę, a że tam się tranzystor po drugiej stronie naszego opto zwiera, no to właśnie pokazuje nam ta diodka po drugiej stronie. Czekajcie, bo drugi teraz, drugi wygląda, jakby był zwarty. Drugi coś wygląda, jakby było chyba zwarte. No, tutaj ta dioda się świeci, więc to nie jest dobrze.
Więc bardzo możliwe, że nasz układ sterujący jest zwarty. Także wiecie co? Ja wylutuję teraz ten scalak. Jeśli nam zniknie zwarcie, będą poprawne odczyty z opto, no to będzie znaczyło, że bo to mi się nie podoba, że w tą stronę tu tam jest 1,7, tu jest coś przywarte na nim, to mi się nie podoba, a w drugą stronę ten powinien mieć 0,7. Tu jest to, wiecie co? Odlutowujemy ten scalaczek i wtedy będziemy wszystko wiedzieli. No dobra, scalak jest wylutowany, widzicie, brakuje go, więc robimy znowu testy tutaj po tej stronie. I tak jak jest tak, w tą jest OL elegancko, w tą jest 2,8, tak jak powinno być, a w tą stronę powiem Wam, zaczynam rozkminiać, coś tu mi nie wychodzi, dziwne. Zobaczymy testerem. Jak są takie niejasne odczyty, no to wypadałoby też te scalaki, po prostu transoptory nasze wylutować i je sprawdzić poza układem, czy one na pewno trybią. No, ten jeden po naciśnięciu do telefonu może pokażę, diody działają. Ten drugi też działa. Teraz działa, nie ma zwarcia. Jak naciskam, to dioda się świeci. Musicie mi zaufać, bo słabo świecą te diody. Także podejrzewam, że te scalaczki działają. W sensie te transoptory. I tutaj mógł być winny nasz ten układ właśnie zwarty. Czyli po prostu jak jemu się cofnęło, wiecie, napięcie, jakbyś wyprostowane napięcie sieciowe, jak na sterowanie bramki poszło, bo tak tranzystor padł w taki sposób, no to bardzo prawdopodobne, że on też jest wywalony, ten scalak. No dobra, co tu jeszcze będziemy potrzebowali? Ten oto cały bezpiecznik nasz z drucika. Kiedyś dało się kupić takie druciki kalibrowane, to się nazywało Calibrated Fuse Wire. Amerykanie bardzo często to używali, stosowali, że normalnie rolka drutu, że każdy na przykład jeden drucik to jest tam 1 A, 5 A, 10 A i można było stosować te druciki, tylko chyba nie można było ich łączyć równolegle. Że dwa druciki równolegle 5 amperowe wykalibrowane jako Fuse Wire 5 A to nie było 10 amperów. To wtedy jakoś było inaczej. Nie wiem, czy nawet nie były tabele na opakowaniu, jak to się przeliczało, jak się te druciki łączy, nie? No ale że nie jesteśmy w Ameryce, tylko jesteśmy w Europie, no to ten bezpiecznik 5 amperowy, szczerze, na tym schemacie 5 amperów, takich chcą, niech mają, ja bym tam dał, nie wiem, T315 zwłoczny, może nawet 2 amperowy zwłoczny. No ale chcą piątkę, będzie piątka, te rezystory trzeba wymienić, no i teraz i tak muszę zamówić układy scalone, bo nie mam tego drivera, więc po prostu zamówię to i te tutaj układziki, to zamówimy, te diody US1M też zamówimy na przypał, żeby je wymienić. Czy coś jeszcze tu wygląda, że może być zwarte? Nie wiem, choć się domyślam, tak cytując klasyk mema. Nie wiem, choć się domyślam. Ale wiem, że na pewno trzeba tu wszystko to wyczyścić, wszystko to ogarnąć. A, jeszcze oczywiście ten tranzystor dobrać jakiś inny. Ajajajaj. Przy okazji w sumie można byłoby wymienić wszystkie kondensatory elektrolityczne. 25V 470. Co tu jest? 25 4700 na wyjściu. Tutaj jest 25 40, 470. Tutaj są 220 mikro na 35V T3 i tutaj 47 mikro na 25V. Już Wam to pokazuję. No i też te wszystkie takie pordzewiałe, te można by to powymieniać. Kolejna sprawa jest taka, że tu powinny być na przykład, zobaczcie, to też jest taka trochę ruska żenada, że tak powiem, bo tu jest oddzielona strona fazowa od wtórnej i tu powinien być kondensator klasy typu Y, a tu jest zwykły na 5 kV. Jeśli on dostanie zwarcia, no to może nam się pojawić potencjał sieciowy na stronie wtórnej, czyli na zaciskach na naszego panelu, na naszym panelu przednim, więc to jest dosyć niebezpieczne. Tu na plusie lub minusie może nam się pojawić potencjał fazowy, tak?
Więc no, to by wypadało wymienić ten właśnie 3325 kg na jakiś Y1, żeby to po prostu odszumić w bezpieczny sposób. Co tu jeszcze z takich niepokojących tematów? Tu jakiś lekko, czy on jest przyrdzwiały, ten rezystor? Te rezystory takie, wiecie, on jest tylko do umycia. Tu jest ruda 103,2 kg. 103,2 kg. Tutaj jest ile? 231. Jeden 3,1. Kurczę, powiem wam. C21. Czy na schemacie będzie wartość? Nie ma. C21 jest puste, bez wartości. Już wam pokazuję schemat. A, on też jest w gasiku. Widzicie? Jak ten tranzystor, już wam pokazuję czymś lepszym. Jak ten tranzystor VT1 STP10K60Z, czyli to nam się zgadza, jak on się włącza lub wyłącza, to tu wysokie częstotliwości bardzo szybko mogą jakby pokonać ten kondensator, tak powiedzmy. Przez kondensator nie płynie prąd, bo wtedy on by się uszkodził, ale chodzi o to, że potencjał między jakby ładowania, to jest energia, która krąży. To nie jest energia czynna, tylko taka bierna, pojemnościowa, która krąży w układzie. Ona raz z jednej strony ładuje, raz z drugiej strony rozładowuje ten kondensator. Razem z tymi gasikami, które mają ograniczać 1 kg, 1K2 razy 3 podzielone to będzie 400 ohmów. To po prostu jest układ gasika, nie? No i tyle. Także ten kondensator, a to ten C21 no, zardzewiały, tak? Nie, on jeszcze żył. C8, gdzie jest C8? Bo właśnie gdyby on się uszkodził, układ gasika, no to w takim razie mógł nam się spalić ten tranzystor dlatego. Chociaż ja tu podejrzewam, że to pewnie po prostu przegrzanie, ewentualnie jakaś wilgoć, no coś takiego się wydarzyło, że to nie wytrzymało, nie? Albo też jeszcze co? On jest na 600 V. Czy wystarczy? No wystarczy raczej 600 V. Zawsze można by dać na 800, nie? Tylko wtedy parametry są inne. No zobaczymy. Zobaczymy, zadbamy o chłodzenie tego. Ja też właśnie dorwałem takie radiatorki. Odkleiłem je z układów pamięci jakiejś karty graficznej. I bo tu wiecie, ta sama blaszka chłodząca to jest mało. Fajnie byłoby taki kawałek radiatorka uciąć, wiecie, zrobić otwór i na wysokości tego tranzystora, żeby zapewnić mu lepsze chłodzenie. Taka blaszka gorzej chłodzi niż na przykład radiator, który ma po prostu ożebrowanie tuż za naszym elementem. No dobra, to jest wszystko na przyszłość, pieśń przyszłości. Pierw to trzeba uruchomić, niech to ruszy. Ja muszę załatwić części i widzimy się za jakiś czas. Ja też poza kamerą spróbuję tutaj, wiecie, sobie trochę poczyścić, może to. Jeszcze wam tu pokażę, jak to w ogóle wygląda. Widzicie? Transformator, ruda szmata gryzie. Także transformator chyba po prostu odlutuje nawet. Wyjmę, wszystko wyczyszczę. No bo ta płytka po prostu, widzicie, wymaga czyszczenia. Może kupimy nawet lakier w sprayu, zabezpieczymy go sprayem na przyszłość. To skontaktuję się z właścicielem i pomyślimy, co dalej robimy. I w sumie ten kondensator też 220 mikro 450. Wypadałoby wylutować, sprawdzić jego parametry. Także czeka mnie tutaj trochę roboty, no ale cóż, będzie git. Dobra, widzimy się później. Tu nie wiedziałem, co na nim jest napisane. Jest 151, czyli wychodzi, że 150 pikofaradów, 160 z pomiaru, jakby tym jest ok. Tu odlutowałem jego jedną nóżkę na pomiar. Namierzyłem wszystkie, to jest tak, 151 i on ma ile? Już wam mówię, 2 kV. Dla potomnych namierzyłem wszystkie 103, 68, 2 kV. Pozaznaczałem, że to, co dopisane jest długopisem, to jest po prostu, no wiecie, moje tutaj zapiski. No nic, ja sobie działam, rozkminiam dalej. Ten duży kondensator jest jeszcze sprawny, eleganckie parametry. One raczej za dużo nie pracują, wiadomo, można by wymienić, ale czy będziemy generować koszta, jeszcze nie wiem. Ważne, że został sprawdzony, może wrócić na swoje miejsce, albo może nawet później po czyszczeniu. Dobra, słuchajcie, wylutowałem ten kondensator, co powinien być typu Y. Teraz zobaczcie, jak to porównać. To jest kondensator na 5 kV.
Teraz tak, 332 to jest oznaczenie, wynik w pikofaradach, czyli 3320, 3300, czyli 3300 milimikronano pikofaradów, czyli to jest 33 nano, 33 nano, 33 nano. Tu mamy też, zobaczcie, JNC seria JN332M, czyli 332, 332, pojemność jest ta sama. Mamy napisane, jakie funkcje może pełnić ten kondensator. Czyli on może być kondensatorem X1 przy 440 V albo przy 250 V AC może być kondensatorem Y1, czyli Y to jest ochronny, bezpieczny, X to jest międzyfazowy, niebezpieczny. Wszystkie tam oznaczenia są na nim, jakieś VDE, dopuszczenia, wiecie, bla bla bla. Takie tematy. To jest kondensator z demontażu, on jest sprawny, mierzyłem go, jego wymienimy, ale tu jeszcze już wylutowałem transformator impulsowy, tudzież dławik, nie ma szczeliny powietrznej, czyli to jest chyba transformator. Nie wiem w sumie, co tu jest za topologia. Nie wnikamy. Czy jest tu prostowanie na podwójnej diodzie? Może flyback? Powiem wam szczerze, nie wiem. A w sumie szczelina powietrzna bez przekładek tu może być w środku rdzenia, czyli to może być faktycznie flyback. Psuj by wiedział. Dobra, tutaj już skrobałem rdzę. Widzicie? To jest normalnie ruda, także przelutujemy to po całości. Widzicie, tu też ruda była, bo tu musiała wilgoć po prostu wejść w przelotki i tu sobie stała wilgoć i tu musiało rdzewieć, albo jakiś kwas, nie? Widzicie, to był to najbardziej zżarty i tutaj są te dwa, co nie było widać. Te diody też w sumie można by kupić nowe, powymieniać, albo wylutować i wiecie, tak samo te rezystory też myślę, czy w sumie kupić wszystkie nowe, wymienić, bo drogo nie będzie, a jakość tego może się zdecydowanie polepszyć. Mostek prostowniczy, co tu jest? RS407NB. Zgadza się na schemacie. Te kondensatorki typu X bym tego nie ruszał. Tak naprawdę i mostek i ten kondensator mógłby zostać, ale pomyślimy, zobaczymy. Tutaj też zobaczcie, to też już jest takie skapciały ten tutaj mostek, więc ja też go po prostu wylutuję, dam coś innego zamiast tego druta. To chyba jest tylko przelotka, tak, to nie jest żaden bocznik. No i co? Wszystkie te mostki może się w ogóle poprawi. To są boczniki. Już wam pokazuję. Tych nie ruszamy. One są takie mają być, są tak skalibrowane. Tyle. Tutaj też jest rezystor jakiejś małej wartości, to może być rezystor pomiarowy. On w ogóle nie powinien dotykać radiatora. Tak by było najlepiej. Zmierzymy sobie jego wartość. Co to jest? R27. Można by go znaleźć na schemacie, ale kto ma na to czas? Przestałem się ostatnio pieścić z tymi filmami, tylko robimy szybciej. Ile tu jest? 39 ohmów. Czy to się zgadza? Możliwe. 3 pomarańczowy, 9 nie wiem jak, ale no wierzę, że to 39 ohmów. Także on jest ok. Co jest tutaj? Tu jest stabilizator 5 V, tak. 5 czy 6? U5 tutaj jest. To jest 5 czy 6? 6 V. On jest tam pewnie chyba do jakiegoś wentylatora, nie wiem, nieważne. Do elektroniki. No i ten też zdejmiemy sobie i wyczyścimy. Całą płytkę w ogóle, wiecie, zdemontuję i wyczyszczę. Jak robimy to porządnie, te scalaki, czy dotykać, czy to w ogóle ruszać? Chyba nie. Co najwyżej można by tutaj po tej stronie dowalić kawałek jakiegoś radiatorka, tylko też, żeby tu nic nie dotykało. Ale czy jest sens? Nie wiem. Tu najbardziej to jakby dać większy wentylator z tyłu albo dwa, jakieś tam modyfikacje różne ludzie robią, tylko wtedy tracimy sterowanie. Chociaż ten może nawet. Muszę się z Piotrkiem Pięciakiem, specjalistą od kulonów, dowiedzieć, zapytać. Tu jest R62. Jakiś lekko tutaj taki jakby dziubnięty. R62.
To jest strona wtórna, ona nie była uszkodzona, ona jest dobra, ale nie podoba mi się też to, że zobaczcie, on dotyka radiatora. Jak tu się coś, wiecie, przebije, no to o, odgiąłem go, już jest zdecydowanie lepiej po odgięciu. No nic, tak po prostu bawimy się, to się bawimy, nie? Ja tu się jeszcze rozejrzę, pomyślę i widzimy się za jakiś czas. Słuchajcie, wykopalisko Eureka. Widzicie to takie wąsy, jak pioruny? Tu był tranzystor nasz spalony, tu jest dioda. To było całe wypełnione węglem, bo ja tutaj zacząłem jakby czyścić no, wacikiem po prostu, widzicie, już tu zacząłem czyścić pod tymi transformatorkami. Także i teraz tak, zobaczmy sobie. Z transformatora, stąd dotąd, i to nam poszło do tej nóżki. Czyli tu urosło z brudu i z węgla zwarcie między drenem a source'em, czyli między źródłem a drenem, czyli nam się zwarł ten tranzystor, aż się zwarł, albo jak się przypalał, to dopiero to poszło. No ale tu widać takie wzory, jak ludzie robią transformatory z mikrofalówek i solą z wodą z solą leją drewno i na drewnie wypalają takie pioruny, widzicie? To od brudu, to normalnie od brudu i wilgoci się zdarzyło, także ten kulon nawet może nie padł z przygrzania, tylko po prostu od brudu, od syfu. O, ładne rzeczy. Powiem wam, ja myślę, czy w ogóle całego tego domyki ultradźwiękowej nie wpierdzielić, całej tej płytki. Bo tutaj grubo jest, grubo. Chyba tak zrobimy. Wszystkie kondensatory jeszcze też wylutujemy, wyczyścimy. No, ten kulon wymaga gruntownego remontu. No tak sobie działam i tu sobie działam. Sprawdzam kondensatory, bo akurat tych trzech nie mam na wymianę. Tu są 220-35, ale one są dobre. Umyłem pod nimi pięknie. Tutaj wszystko wyczyściłem, zdemontowałem też ten oto radiator. Kurczę, nie mogę złapać jasności. Może tu się uda. Ok. Tu po prawej jest podwójna dioda 20-100 MBR i IRF 3415. To jest tranzystor chyba do rozładowania akumulatorów, do testowania ich pojemności. No i oczywiście czujniczek. Też to wszystko tutaj poczyszczone. Wyżarte nóżki, które były takie lekko przyrdzowione, wyczyściłem szlifiereczką, także żeby to tylko uruchomić. Tutaj szlifierką trzeba było wyfrezować wszystko co zwęglone, także zostało to wyfrezowane. Wszystkie kondensatory posprawdzane, wszystko sprawne. Ten kondensator typu Y zamontujemy tutaj zamiast tego oto cwela, że tak powiem. No tutaj nowe kondensatorki Panasonica wjechały, 50V, a te były 25V, no także 2 razy większy voltaż, no ale tutaj nie szkodzi. Panasonic 105 stopni, tutaj też wszystko, dławik też demontowałem, wszystko jest pięknie umyte, wszystkie te rezystory też odlutowałem, żeby ładnie umyć pod nimi, ten kondensator też był ściągany, no także te diody wszystkie też były wylutowane, żeby wszystko wyczyścić. Zaczyna to wyglądać, no tylko jeszcze nie mam części, bez tego sterownika i tak tutaj się nie obejdzie tego ruszyć, no ale po prostu jest sobota wieczór, także ja sobie działam. Dobra, słuchajcie, trochę tu minęło czasu, odszczurzyłem, posprzątałem tego kulona. Bezpiecznik 5A, zrobiłem rezystor pomiarowy, tu były 4 równolegle jednoomówki, czyli 1 ohm na 4 to jest 0,25, więc tu 0,47, 2 równolegle, więc będzie tam około tych 0,23,5, 0,24 ohma. Przetwornica. Mam te przetwornice 4,4 zamiast 4,5, one się różnią napięciem stabilizacji, ChatGPT mi to porównał. Wsadziłem, zobaczymy czy to ruszy. Także co, odpalamy i zobaczymy czy będzie light or fire. No, słuchajcie, okulary ochronne, tu jest sieć, przez żarówkę jakby miało coś wybuchnąć. No i co? 3, 2, 1, trochę się boję. 3, 2, 1. Słychać, że pracuje. Brzęczy. Nic nie wybuchło. Jest o tyle dobrze. Poczekamy aż sobie zejdzie. Podłączę w takim razie, wiecie, panel przedni. Tylko odczekamy, bo tu jeszcze
Brzęczy, jeszcze pracuje ona. Zobaczcie, odłączyłem, ile czasu minęło. A, dobra, właśnie teraz się wyłączyła. A ile jest na kondensatorze? No 5 V, dobra. Czyli już można bezpiecznie dotykać. To zaraz się widzimy, odpalamy kulonika. Dobrze, ponownie, już przylutowane. Okulary ochronne. 3, 2, 1. Działa. Coś tam, bad cat, cokolwiek to znaczy. No, chyba coś tu działa. Rosyjskiego nie znam. Po angielsku też nie jest. Ale szumi. Nie wiem, czy one zawsze tak szumią, te przetwornice. Ale no, zamówię w takim razie po prostu części, takie już wiecie, prawidłowe, żeby to ruszyć. Wymienię. No chyba już na tym możemy skończyć ten film. Po prostu zamontuję co trzeba. Ewentualnie dogram końcówkę, jak to będzie, wiecie, pomontowane. Także misja udana. Schemacik został poprawiony o, wiecie, o te wartości kondensatorów, na jakie są napięcia i gdzie jest to jest nasz sprzężający ten 3325 kg, którego wymieniłem na bezpieczeństwa na Y1, żeby to było bezpieczniej. No i dobra, póki co to tyle, ja się biorę za inne roboty, widzimy się później albo w innych filmach, albo jeszcze w tym, także jeśli coś, zapraszam Was na grupę Rzeźbiarnia, piszcie komentarze, do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się, cześć. Dobra, witajcie, kilka dni później, już tu dużo się zmieniło, podłączymy sobie kulonika do prądu i Wam wszystko opowiem. Wersja softu English 912, zmieniłem na angielską. Jak się wgrywa? Ze strony Balsatu pobrałem oprogramowanie, wkładamy kartę SD i trzymając start, tego nie wiedziałem, się namęczyłem. Trzeba trzymać start i dopiero go wsadzić do prądu. On się wtedy zaktualizuje. No teraz po prostu jest wszystko po angielsku, tam daty nie ustawiane, nic nie ustawiane. Natomiast ja go wtedy próbowałem uruchomić na przetwornicy z końcówką 4.4 zamiast 4.5, no i niestety on pokazywał brak 230, tam brak 220 V. Bo on tam jest, wiecie, na 220 jest jakby, ma projekt i oprogramowanie jest na 220, ale wiadomo, chodzi o 230 V. No i przyszłe części wsadziłem tak jak należy, pokażę Wam to od środka jak to wygląda i jeszcze modyfikacje, które poczyniłem, bo poczyniłem modyfikację chłodzenia i to jest w sumie najbardziej czasochłonne, najbardziej pracochłonne, na co poświęciłem naprawdę godziny, bo to się tak wydaje, ale wymierzyć te radiatory, wyciąć, poprzykręcać, poprzerabiać, no zobaczycie zaraz od środka jak to wygląda. Z modyfikacji kulona co zostało poczynione? Wymieniłem przewody do panelu przedniego na o wiele grubsze. Tamte to było, nie wiem, z 1,5 mm kwadrat, to jest chyba 2,5 kwadrat. Radiatorki. To jest radiator z pamięci RAM karty graficznej, przecięty na pół, z wywierconymi otworami, wywiercone otwory, wywalone ożebrowanie, żeby nam śrubeczka przyszła, więc one bardzo dobrze chłodzą za naszymi elementami aktywnymi. Mamy diodę prostowniczą, podwójną i tranzystor, tu jest tranzystor do wyładowywania akumulatorów. Na nim jest pojemność jakby badana, on po prostu wyładowuje nam akumulator. No i patrzcie, za jego plecami jest to takie chłodzenie dodane i tu jest podwójna dioda prostownicza. I jeszcze ożebrowanie tego radiatora, bo ja mogłem go dać w całości poziomo, tylko żebelka byłyby tak, nie byłoby tak przepływu powietrza, jak tutaj bardzo elegancko, o widzicie jaki jest przepływ powietrza, będzie bardzo dobrze to chłodzone, bo cały wentylator tak naprawdę chłodzi nam transformator i tutaj nasze elementy z tej strony i tu od tyłu tak jakby chłodziło, wiecie, ten powiedzmy radiatorek, nie? Więc tutaj nam po prostu to tak dmucha w przód. Powiedzmy, że te powietrze tutaj troszeczkę się odbija, chłodzi też tutaj nam te gasiki i górą obudową wychodzi tędy. Kto to tak zaprojektował, nie pytajcie, no ale rozumiem. W sumie można by to było jakoś inaczej pokładać, no ale jest jak jest, że musimy z tym żyć, te kulony tak działają w takim sensie, że no aż tak się mocno nie przepalają, dopiero jak się tam podłączy naprawdę grubo wyładowany akumulator i to chodzi godzinami, to są jakieś problemy. Pojemności zostały wszystkie wymienione, tutaj żeby było miejsce, stabilizator 6 V musiałem położyć, żeby o ten radiator nie haczył i od spodu widać jest jeden kondensatorek, który tutaj C18 jest po prostu od spodu, żeby nam nie kolidował z radiatorem. Nowe kondensatory, wszystkie nowe kondensatory, oprócz tych i tych
I tego wejściowego tu jest dobrze 450-220. Tu jest 2 razy 4725 V. Ich nie ruszałem, także no tak to wygląda. Tak to zostanie. Może jak mi się zaraz zachce, ale wątpię, to jeszcze można byłoby dać teoretycznie radiator na ten nasz tranzystor przetwornicy głównej, ale czy na nim taka duża moc w sumie płynie? Nie wiem. Powiem wam szczerze, musiałbym pomyśleć. No może jak już tyle jest u mnie ten kulonik, no to może mu zrobimy tuning. Tuning też jest taki, bo tu zwykle są 2 śrubki. Fabrycznie są te 2 chyba pod skos. Ja dodałem kolejne, żeby to się, wiecie, bardziej trzymało, jakby ktoś walnęło czy coś. Jeszcze inspektor elektron, czyli Piotrek z grupy pasjonatów prostowników Mr. Akumulator mówi, że ten wentylatorek można wymienić na inny, to jest 5 na 5 cm. Ten no, ma ball bearing, czyli ma łożysko kulkowe, nie jest zły, może jest tam głośny, niegłośny, jeśli komuś to przeszkadza, jeśli ktoś ładuje w jakimś, wiecie, warsztacie, garażu, no to raczej to nie powinny być duże problemy. Chłodzenie zapewnione, jest to, tak to wszystko wygląda. Czy tu coś ruszałem? Nie, tutaj nie ruszałem, tych Fujikonów też nie ruszamy, no i w sumie tyle. Tutaj jeszcze tam wiadomo, poczyściłem to co było do wyczyszczenia. No było to brudne, nie powiem, była to misja troszeczkę. Jeszcze odkręcę pod mikroskopem, może wam pokażę jak to od spodu wygląda po wymianie tam elementów, nie? Albo nawet mi się nie chce odpalać mikroskopu. No to widzicie, 4 razy 1 ohm, te, no jakby to powiedzieć, rezystory. Mnie też ciekawi, czy one równo pracują, bo tu jest dość długa ścieżka, zanim to przejdzie na drugą stronę. Czy ten prąd równo płynie, czy na przykład bardziej ten jest obciążony, albo bardziej ten. Tego wam nie powiem, nie wiem. Nie myłem tu śladów topnika, niech to będzie jako izolator, bo gdyby był topnik, to by tak na przykład tamten piorun nam, wiecie, nie po drugiej stronie nie powędrował po brudzie. Bezpiecznik 5 amperowy, niech będzie to jest chyba zwłoczny. Tak, te 5 amperów zwłoczny. No i co, więcej nic nie było tutaj ruszane, wiadomo, pojemności, te rezystorki były powymieniane. No i tyle, nie ma tu jakiejś wielkiej filozofii. To jest ten nasz radiatorek, kondensatorek, jedyny stary zostawiłem, one wszystkie były dobre, nie było po ich wymiany, to wiecie, ja wymieniłem na markowe elementy, na zaś, na przypał, na lata, nie? No, także tak to wygląda. No i co, składam go, odsyłamy, kończymy chyba te modyfikacje, jeszcze najwyżej tam dowalę tam, żeby miał radiator na przetwornicę, nie? Dobra, zobaczcie jaka przeróbka. Położyłem ten oto kondensatorek pod tego. Ja wiem, że powinny się teoretycznie tam, nie wiecie, nie dotykać, ale zobaczcie jaki radiator dodałem. To jest porządny radiator i on jest za całymi plecami naszego tranzystora. I jak to sobie tutaj nam wejdzie, to no, odległości może bezpieczeństwa nie są zachowane, jakby tu jakaś iskra 10 000, 15 000 kV, wiecie, 15 000 V, czyli 15 kV miało przeskoczyć, to przeskoczy, nie? Ale lepsze takie chłodzenie niż jak miał się nam kulonik ponownie spalić, nie? Tu przypominam, aż poszły takie, wiecie, wzory, pioruny węgla. No, także pasta skręcam na śrubki, żadnych klejów, ja nie lubię nic kleić. Klej najlepiej trzyma, jak kleju nie ma. Czyli po prostu nie dajemy kleju, albo klej i na śrubę, no to wtedy tak, to się zgodzę, klej może wtedy być. No, także co, szara pasta do laptopów, nie jakaś tam biała silikonowa, tylko taka lepsza, lepsiejsza, taką jaką tu widać. A i też tutaj jest 10N65, wcześniej była 60 na 600 V, ten jest na 650 V. No i też tam była 10N60 chyba, nie? No, także jest troszeczkę mocniejszy, bardziej wytrzymały na wyższe napięcie po stronie kluczującej kluczowania. Także no jest fajnie, jest dobrze, nie? Dobra, działam, skręcam i kończymy ten film. Zobaczcie jak przepięknie siadło po dokręceniu. Radiatorek wypchał elegancko z każdej strony, tranzystorek też zamontowane, przylutowane. Teraz jeszcze ten oto kondensatorek tak zamontujemy, żeby chociaż się nie stykał bardzo, wiecie, z tym radiatorem, bo też nie powinno to się dotykać. Ale pamiętajcie, ja mogę wszystko, także co wolno wojewodzie. No, także lutuję, skręcam i będzie git. No i to już jest modyfikacja ostateczna, ostateczne spojrzenie. Patrzcie jak pięknie, przepięknie. Ja też nie chciałem tego akurat na drugą stronę płytki wywalać, tego kondensatora, bo on też powinien być chłodzony. Wiecie, konwekcyjnie będzie mu łatwiej. No i tyle. Niech to działa, niech to ten. Ja to wysyłam teraz na sprawdzenie do właściciela.
Mam nadzieję, że to już nigdy się nie uszkodzi. Można by to machnąć sprayem, wiecie, jakby przeciwwilgociowym, ale potem coś naprawić to jest rzeźnia i masakra. Także tak jak jest, niech to sobie będzie. Może śmiać tu ostro z kratami, działa jemu, cześć jemu chwała. Żadnej usterki się nie boi, bo bać mu się nie przystoi. Bierze lutownicę i ostro lutuje, będzie się działo, ja wam to gwarantuję.